Cześć siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się odcinkiem specjalnym, odcinkiem na 1000 subskrypcji. Odcinkiem, który nie spodziewałem się, że w ogóle będzie możliwe do nakręcenia, ponieważ osobiście w momencie, kiedy 2 lata temu startowałem z kanałem, liczyłem, że osiągnę tutaj maksymalnie 100-200 subskrypcji i na tym mniej więcej koło będzie się kręcić. Niemniej jednak jest nas już w tym momencie 1000, być może nawet więcej, bo film wychodzi już po jakimś czasie od momentu, jak osiągnąłem 1000 subskrypcji. No i spójrzcie, jak to wyglądało. W grudniu mniej więcej w okolicach świąt było nas 499, a później to już tylko bam, 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 bam i bam, mamy 1000 i super. Z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie podziękować, z tego względu, że bez Was oczywiście to wszystko by się nie udało. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy bardzo mocno wpisują się w tworzenie tego kanału, przysyłają różne laptopy, różne elementy retro, które później mogę wykorzystywać na tym kanale. Między innymi chciałbym podziękować Grzegorzowi, Piotrowi i Pawłowi za to, że przysłali tutaj swoje laptopy, które zostały mi podarowane, które dopiero pojawią się tutaj na tym kanale i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak i co tutaj jest w nich grane. Z tego miejsca chcę Wam powiedzieć, że to bardzo ciekawe modele i warto sobie na to poczekać. Generalnie chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy dają komentarze, którzy dają lajki, którzy oglądają te filmy i którzy cały czas mnie wspierają. Czy to na kanale, czy to na innych komunikatorach internetowych, bo to tak naprawdę daje mi powera do tworzenia coraz to większego, lepszego kontentu. Dziś tak naprawdę skupiamy się na tym, że kanał osiągnął 1000 subskrypcji. A co w związku z tym? A w związku z tym obiecałem, że na kanale pojawi się konkurs. Konkurs z nagrodą specjalną, a mianowicie tym oto Dellem XPI. Jest to Dell już w tym momencie mniej więcej przygotowany. Potrzeba tutaj jeszcze parę drobnych rzeczy zrobić i zaraz sobie tutaj omówimy, co to za Dell i jak to tutaj dalej będzie wyglądać. A Dell, który jest przedmiotem konkursu, to Dell XPI S133ST, czyli Pentium 133 jeszcze bez MMX-a. Laptop jest wstępnie tutaj przygotowany. Zobaczcie sobie, tutaj temat był taki, że gumki, które były oryginalnie na tym laptopie, sparciały, brudziły i wymieniłem na takie mniej więcej, jak tutaj widać. Laptop dzięki temu bardzo stabilnie się trzyma. Laptop w momencie, kiedy do mnie doszedł, nie miał tych tylnych stójek. Te tylne stójki założone są z Della XPI CD. Są delikatnie wyższe, więc nie chowają się do końca, ale nie będę tego przerabiał. Z tego względu, że one są w środku puste i mogłoby to nie za fajnie wyglądać, a na ten moment, tak jak są, również spełniają swoją rolę. Laptop ładnie, równo stoi, nic się nie giba, jest jak najbardziej ok. Sam laptop posiada oryginalnie 8 MB wbudowanej pamięci RAM. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, ja tutaj troszkę poszalałem ze względu na to, że zdaję sobie sprawę z tego, że dostępność modułów SIM do laptopów jest prawie żadna, a w momencie, kiedy się już pojawiają, osiągają straszne ceny. Postanowiłem tutaj pójść na całość i troszkę Wam tutaj dołożyć. W związku z powyższym mamy tutaj jeszcze dodatkową kość 16 MB i dodatkową kość 8. Co za tym idzie, sam laptop ma 32 MB wbudowanej i rozszerzonej pamięci RAM. Jeżeli chodzi o dysk twardy, mamy tutaj oryginalny dysk twardy, który był montowany wtedy w tamtym okresie. Już kurczę, mamy klapkę zamkniętą. I ten dysk to 1,4 GB IBM, który jest montowany w kieszonce tutaj obok. Proszę bardzo. Dysk jest oczywiście przeze mnie sprawdzony. Dysk jest jak najbardziej sprawny, nie posiada żadnych bad sektorów. Jego praca jest w miarę równa i cicha, a jego pracy towarzyszy, jak to zawsze bywa w starszych dyskach mechanicznych, delikatny chrupot głowicy, co tak naprawdę daje cały fan użytkowania sprzętu retro.
Sam laptop pewnie retroznawcy go znają. Jeżeli ktoś go nie zna, to jeszcze z tyłu ma porty rozszerzeń. Pod jedną klapką mamy port LPT drukarkowy, mamy port VGA, mamy port PS2 i mamy port RS232, a pod drugą klapką znajduje się już tylko i wyłącznie port rozszerzeń do stacji dokującej. Z zewnętrznych peryferiów mamy tutaj jeszcze podwójny slot na kartę PCMCIA, a także wyjście IRDA i jacki na ewentualne zewnętrzne peryferia jak słuchawki czy mikrofon. Generalnie, jeżeli chodzi o ten laptop, co potrzebujemy jeszcze zrobić? No to potrzebujemy go tutaj zainstalować, skonfigurować i powinno już wszystko jak najbardziej grać. Co do tego, jaka jest historia tego laptopa, laptop ten przyszedł do mnie w stanie takim, że z dołu nie było oryginalnych śrub producenta. Klapa, jak widzicie tutaj na tym filmiku, miała głębokie rysy, takie w okolicach milimetra, zwłaszcza tą jedną taką dużą przez tutaj tę część. No, postanowiłem coś tutaj z tym zrobić, więc samą klapę spolerowałem i nałożyłem kilka warstw farby czarnej, a także później transparentu w macie. Dzięki czemu jeszcze pod światło, jak sobie popatrzymy, nie wiem czy to widzicie czy nie, są delikatne mikroryski, natomiast generalnie prezentuje się to dużo lepiej. Co do środka, środek wygląda w ten sposób. Klawiatura została tutaj jak najbardziej wyczyszczona, doprowadzona do porządku. Można powiedzieć, że wygląda niemalże jak nowa. Sam laptop wyposażony jest w 10-calową matrycę o rozdzielczości Super VGA, czyli 800×600 i mamy tutaj trackball, w którym również została wyczyszczona optyka i wszystko tutaj zostało doprowadzone do porządku. Z rzeczy, których tutaj nie jestem w stanie doprowadzić do idealnego stanu, jest fakt, że w tym miejscu pod naklejką Microsoft Windows 95 jest pęknięta i sklejona obudowa. Ta obudowa została sklejona przez poprzedniego właściciela i jest tutaj delikatnie nierówno. W związku z powyższym no, naklejka maskuje tutaj tą niestety przypadłość i myślę, że nie jest źle, ale też nic z tym nie planuję więcej robić. Więc tak, no, zewnętrznie laptop został doprowadzony do ładnego stanu. Co więc należy zrobić? Ano, potrzebujemy zainstalować Windows 95, poprzedzając to instalacją DOSa 6.2.2, no i jeszcze sterowników do peryferiów. I zobaczymy, jak to finalnie wyszło. 2 hours later. Witajcie po przerwie. Laptop jest już zainstalowany i skonfigurowany i generalnie tutaj wszystko już powinno banglać. Skonfigurowałem go w ten sposób, żeby wpierw startował do czystego DOSu, a dopiero później, żeby ktoś sobie mógł odpalić Windows 95. Co się tyczy pytania, które zapewne by i tak padło w związku z poprzednimi filmami o XPI, co z baterią BIOS? Ano, baterię BIOS wymontowałem. Wymontowałem ją no, z tego powodu, żeby w żaden sposób nie doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce w poprzednim Dellu, a mianowicie wycieku, który zdegradował nam płytę główną. Tę baterię oczywiście dołożę jako na wzór. Jest delikatnie nadgryziona, ponieważ no, chyba mój piesek chciał sprawdzić, jak to smakuje. Natomiast na szczęście udało mi się ją w ostatnim momencie mu wyrwać. Więc tak, jak widzicie, mamy tutaj nakładkę DOS Navigator. Bezpośrednio z tej nakładki możemy sobie wejść do katalogu Windows i odpalić plik win.com, dzięki czemu ładujemy od razu Windows 95. Przelecimy tutaj temat ScanDiskiem i przy okazji powiemy sobie jeszcze o drugiej baterii, która również jest w laptopie. Bateria główna natomiast jest już całkowicie rozładowana, nie ładuje i przyszły właściciel będzie sobie, jeżeli zajdzie taka potrzeba i ochota, musiał ją... Kurde, to mi się nigdy nie znudzi. Będzie sobie ją musiał, bądź jeżeli będzie chciał, zregenerować. Jest ona kompletna, można ją zregenerować na bazie współczesnych ogniw i jak najbardziej tutaj wszystko będzie banglać. Generalnie sam laptop, jak widzicie, jest skonfigurowany. Wszystko nam tutaj śmiga.
Ja sobie go jakoś tak muszę zrobić, ażeby móc do Was mówić i jednocześnie tutaj nim operować. Ok, zrobimy sobie tak. No i co? Sam laptop jest zainstalowany, skonfigurowany. Spójrzmy tutaj na menadżer urządzeń. Wejdziemy sobie, cyk, cyk. Mamy tutaj komputer klasy Pentium, 32 MB pamięci RAM. Zainstalowany jest Windows 95 z dodatkiem Windows 95 Plus, więc maksimum. Zarejestrowano dla konkurs RGL Retro Gaming Laptop. I tak, w menadżerze urządzeń mamy tutaj wszystko całkowicie zainstalowane, zero konfliktów, wszystko świetnie nam tutaj bangla. Jak sobie wejdziemy w karty graficzne, zobaczymy, że mamy tutaj Neomagic Grab 128 PCI i dźwięk, który jest ESS 1888, czyli tak naprawdę dźwiękówka, która naprawdę świetnie wpisuje się w erę gier retro. Dodatkowo przeprowadziłem tutaj taką konfigurację z tamtego okresu, jak to się powinno wtedy robić, żeby wszystko było jak najbardziej ok. Czyli mamy tutaj dysk C, na który przeznaczyłem 450 MB, które uważam, że jest aż świat. Dodatkowo mamy dysk Swamp. I co to jest dysk Swamp? Dysk Swamp w tamtym okresie gęsto komputery korzystały z pliku wymiany, takiej tak zwanej wirtualnej pamięci RAM. No i ta wirtualna pamięć RAM po pierwsze często powodowała nam temat taki, że dysk się szybciej fragmentował. A po drugie powodowała nam fakt, że w zależności od tego, w jakiej części dysku się znajdowała, była mniej lub bardziej wydajna. Również nie bez wpływu na plik wymiany miał system plików na partycji, na której on funkcjonował. I jak system Windows 95 czy 98 dużo wydajniej pracował w systemie plików FAT32, tak sam plik wymiany dużo wydajniej pracował w systemie plików FAT16. Co za tym idzie, jest tutaj zrobiony dodatkowa partycja Swamp, która ma 128 MB, gdzie na ten moment przeznaczyłem 64 MB na plik wymiany. Jest to wartość przypisana na sztywno, sama partycja jest w systemie plików FAT16 i stworzona została, co ważne, na samym początku dysku, żeby mieć jak największy, jak najszybszy dostęp do tego pliku wymiany. Został jeszcze plik dane, dysk E, gdzie wrzucone zostało kilka losowych gier, jakieś tam sterowniczki, żeby potencjalny przyszły właściciel mógł sobie tutaj tym fajnie administrować, w razie gdyby chciał sobie wprowadzić jakąś zmianę. Z samych gier, jakie tutaj zostały zainstalowane i skonfigurowane, mamy Descenta, mamy Fate, mamy Death Rally, Freddy Parkas, mamy Prince of Persia, Destruction Derby, Quake'a, Dooma, Settlersów 2, Duke Nukem 3D, Simon the Scorcher, Epic Pinball, Warcraft 2 i Fate 2 Black. Oczywiście nie będę tutaj nikomu obiecywał pełnych wersji, są to wersje demo lub shareware, w zależności od tego, co można znaleźć dziś na serwerach i są w pełni skonfigurowane, grywalne, można sobie tutaj wszystko potestować. Przyszły właściciel będzie miał pole do popisu, będzie sobie tutaj mógł zainstalować co chce i ograć co chce. Sama stacja dyskietek, która jest zbudowana w tym komputerze, jest jak najbardziej sprawna. Zainstalowałem z niej zarówno DOSa, jak i Windowsa 95. Jeżeli chodzi o gry, to tylko Wam z ciekawości pokażę sam dźwięk. Posłuchajcie. To jest po prostu coś. Wow. Jak to tutaj, kurde, fajnie daje. Tutaj jest bardzo fajna głębia tego dźwięku. Ja wiem, że Wy może tego w ten sposób nie odbieracie, ale naprawdę dźwięk w tym laptopie robi super robotę. I kurde, no naprawdę wow. Jeżeli chodzi o sam trackball, jest troszkę, moim zdaniem, zbyt czuły, ale prawdopodobnie jest to kwestia regulacji. Natomiast ogólnie jest to też świetne narzędzie i jeżeli miałbym ogrywać gry strategiczne, to wolałbym mieć do wyboru taki trackball, aniżeli trackpoint czy touchpad. Jest to zdecydowanie lepsze narzędzie.
Nie przedłużając i wracając do meritum, co należy zrobić, żeby wygrać tego oto laptopa? Tego oto laptopa możecie wygrać w sumie prosty, nieprosty sposób. Z racji tego, że jakby nie mogę tutaj zrobić żadnego losowania, ponieważ podchodziłoby to pod ustawę o grach losowych, gdy troszkę poczytałem, to będzie to wyglądać w ten sposób. Żeby wziąć udział w konkursie i żeby wygrać tego oto Della, musicie zasubskrybować kanał, bądź być subskrybentami już wcześniej kanału. A zadanie konkursowe będzie polegać na tym, że piszemy komentarz. Piszemy komentarz, który będzie zawierał, dlaczego chcę wygrać ten laptop, co zrobię, kiedy wygram ten laptop i po co taki laptop mi jest potrzebny. Styl dowolny. Tak naprawdę jedyną osobą w jury będę ja. Komentarz, który najbardziej ujmie mnie za serce, wygrywa. I osoba, która napisze ten komentarz, myślę, że w jakiś sposób się z nią skontaktuje. I cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, jak widzicie, kanał cały czas się rozwija, więc zapraszam do siebie. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, cześć! Czyli podsumowując, piszecie komentarz, dlaczego to właśnie Wy macie wygrać laptop, a na zamieszczenie tego komentarza macie 14 dni od momentu zamieszczenia tego filmu na kanale. Po tym okresie wybiorę spośród wszystkich komentarzy ten, który najbardziej mi się spodoba i skontaktuję się z tą osobą celem przekazania jej tej właśnie nagrody.